A w dzisiejszym odcinku przerobimy nasz latający Azkaban, który jest farmą creeperów, w kozacki, podniebny, pełen detali balon wyciągnięty rodem ze świata fantasy. Jednak do tego będziemy potrzebowali po pierwsze bardzo dobry plan budowy, a po drugie naprawdę dużą ilość wełny, drewna i jeszcze wielu innych materiałów, bo projekt jest naprawdę ogromny. Tak samo jak ogromny jest procent osób bez suba na tym kanale. Więc no, zaczynamy za 3, 2, 1. A jak nie masz suba, to ci wali z japy. Dzień dobry widzowie, w ten kolejny śliczny dzień w Minecrafcie. Jak widzicie, dalej nie odbudowałem naszego kurnika pięknego i naszej wieży obserwacyjnej. Niemniej dzisiaj to nie nasz cel, już tam widać, że jest schemat załadowany. Tak, dzisiaj będziemy przerabiali naszą farmę. A właśnie, miałem zobaczyć w komentarzach, czy daliście jakieś pomysły dla snifferów na imię i imię. I przyznam szczerze, że nic ciekawego tu za propozycję imienia nie widzę dla snifferów. Nie jest Kwietnika i Kwieciunki. No tak 2 na 10, także nasze sniffery pozostaną dalej bezimienne chyba. Tak samo propozycje, wymyślicie, jakby to jest hit, nie? Propozycja nazwy dla diamentu, tego co go tam mam w skrzynce, żeście wymyślili Diamentor 3000, nie? No brakowało mi tylko Diamentoinator 3000 i by było po prostu w ogóle idealnie. No ale nasze snifferki już dorosły no i co? I będą bezimienne na razie chyba. Także do wasze propozycje dalej jestem otwarty w komentarzach, zachęcam bardzo serdecznie, a teraz bez dłuższego przedłużania idę budować. Jezu, już tam widać tą kulę. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu, zaraz będziemy mogli wchodzić na górę i powoli przystępować do budowy. Jezu, wy nawet nie wiecie, zresztą dobra, zaraz i tak wam pokażę. No właśnie, jeśli o materiały chodzi. Początkowo pofarbowałem owce i zacząłem zbierać niebieską wełnę, a w międzyczasie czekałem, aż moja automatyczna farma nazbiera odpowiednią ilość białej wełny. To jednak nie szło zbyt szybko, więc zrobiłem sobie przerwę na wyprawę do Netheru, aby kilofem z jedwabnym dotykiem nazbierać jasnogłazu na 60 lamp, które potrzebowałem przy budowie. Po powrocie nie obeszło się oczywiście bez stałego elementu tej serii, czyli zbieranie tony drewna, bo przecież projekt bez drewna na tej serii to jakby dom bez dachu budować, nie? Kiedy to już skończyłem, poleciałem pozbierać jeszcze więcej wełny, polując na owce tradycyjnie oraz wytworzyć potrzebny mi niebieski beton, bo tym razem i on będzie mi potrzebny. Całość zajęła mi około 3-4 godzin i możemy wracać do początku naszej budowy. Ale tyle materiałów będzie potrzeba na przerobienie tego mojego Azkabanu w potężny, fajnie wyglądający balon. Także no, ciekawie ogólnie rzecz biorąc. Jak ja nic nie powalę w trakcie budowy, to będzie cud. Co mi będzie na porządek potrzebne? Na pewno wezmę sobie to, bo wiem, że to mi będzie potrzebne, to i to tak na start. Na pewno trochę tego i tego też raczej będzie mi potrzebne. Czy klapy świerkowe? Na pewno jakieś potrzebne będą. No i resztę myślę, że sobie później przetransportujemy na górę, ale to jest coś, co będzie mi tak na cito potrzebne, żeby to przebudować. No i będę musiał jeszcze oświetlić wnętrze tego Azkabanu, ale to będzie chyba wystarczy przy pomocy tych pochodni. Mam nadzieję tylko, że to mi wystarczy na zbudowanie tej podstawy. Weźmy może na wszelki wypadek jeszcze to i to. I to. Dobra. I chyba na razie to mi wystarczy, żeby zbudować w ogóle podstawę, na której będziemy osadzali, w sensie ten kosz jakby u dołu tego balonu. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało dobrze i wydaje mi się, że wystarczy mi tego materiału na to, żeby to wszystko zbudować na tyle, na ile jest mi to potrzebne do tego, aby cała konstrukcja wyglądała spoko. Ale powiem wam szczerze, siedziałem nad tym balonem chyba z nie wiem ile godzin, ale kilka dni siedziałem tak po prostu, bo co chwilę do niego wracałem, bo coś mi w nim nie pasowało i chyba mam w końcu wersję, która będzie wyglądała wystarczająco okazale, żeby wam ją pokazać i przy okazji nie wysadzi mnie w powietrze, bo jakby nie pytajcie ile testów robiłem na drugim świecie, bo tak jak mówiłem mam drugi dokładnie taki sam świat, na którym gram na Creative, gdzie projektuję to wszystko i ile razy testowałem te spadające creepery, żeby one przy okazji mnie nie wysadziły, bo wpadały gdzieś tam na ścianki, no masakra totalna była widzowie, szczerze wam powiem. Turbo giga masakra. Wydaje mi się, że powinienem zacząć od jednak oświetlenia tych creeperków.
Cudownych. Tylko ja muszę pierw tam wejść, oświetlić i dopiero potem zejść. O, to będzie zabawne bardzo. Chyba najlepiej będzie wejść od samej góry, nie? O, mam dyrt. Super. Dobra, ale uważam, że stanie tutaj i kombinowanie, rozwalanie ich nie ma najmniejszego sensu. Muszę wejść na górę i od samej góry wtedy to oświetlić. Bo inaczej to będzie gnój. Chociaż może jakbym tu rozwalił i wstawiał po prostu po jednej tej, to by wystarczyło, co? Pochodni. One mi i tak za specjalnie na łeb nie spadną. Bo tak to jest projektowane, żeby jednak było tutaj safety w środku. Nie chcę stawiać też tych pochodni za blisko. Aha. 2 poziomy skipnąłem. Dobra, tu wydaje mi się, że będzie ok, że to mi zapewni na tyle spokoju, żeby mi nic na łeb nie spadło. Drugi poziom też oświetlony. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Gorzej jak ja tu wlezę i w pewnym momencie mi się creeper zrespi, nie? To tak raz, 2 i tu jest ten pierwszy poziom. Powinno mi to dać chwilę spokoju. Jeszcze te 2 ostatnie poziomy będę musiał oświetlić. Znaczy taką mam nadzieję, że one się faktycznie tutaj spawnować nie będą dzięki temu. Aha. Pominąłem jeden. O lul. I tu teraz creeper. I do przebudowy cała farma. Dobra. Wydaje mi się, że tam we wodzie już nic nie powinno się zespawnować. Taką mam nadzieję. Wyjdzie w praniu. No ale cóż. Dobra, pozostało załatwić te, które pozostały. I mogę się brać powoli za robotę. Jaki piękny zachód słońca. Jaki piękny wschód słońca. Dobra, na początku tak o, rozwalę sobie tutaj, bo to będzie wchodziło mniej więcej tutaj. Będziemy robili 1, 2, 3. Teraz robimy sobie 1, 2, 3. Tutaj robimy sobie 1, 2, 3. Tutaj robimy sobie 1, 2, 3. Ok, tu znowu robimy ciach. Tutaj robimy 1, 2, 3. Na razie sobie taki zarys robię po prostu tego, żeby mu to jakoś wyglądało. Mam nadzieję, że to wyjdzie równo. 3. Tutaj będzie 1. Tutaj znowu będzie 1, 2, 3. Jeżeli nic nie pomylę, to powinienem skończyć dokładnie w tym samym miejscu. Czyli powinienem skończyć tutaj, dobrze. Czyli to mi się zgadza. Fajnie. Ok. 3. I teraz tutaj to wywalam, tu daję 3. Ok. I teraz to, co tu zostaje, muszę wypełnić sobie deskami, jeżeli się nie mylę. Jeżeli moja koncepcja jest prawidłowa. A na to wcale nie ma dużej gwarancji. Bo wiecie, że ja przy tak złożonych projektach wręcz uwielbiam się mylić. Tu postaw, tu postaw, tu postaw, tu postaw, tu postaw. Początek zbuduję sobie z wami ten kosz i tak dalej, ale później jak już zacznę robić ten balon, to wejdziemy na tryb przyspieszonego tempa, żebyście mieli fajny timelapse, bo nie ma sensu, żebym ja wam to wszystko pokazywał, z uwagi na to, że to serio będzie duże. Dobra, lećmy sobie dalej. Tylko teraz tak o, żebym ja tu niczego nie pomylił. Tu jeżeli się nie mylę, będzie szło coś takiego. Ciach. To mogę wyciąć. Dobra. Natomiast tu będziemy szli już normalnie w ten sposób, że te narożniki, wiecie, będą takie zaostrzone. Zaraz wam pokażę, co. Jak zejdziemy trochę niżej, to wam pokażę, o co kamon, nie? O to chodzi, że tutaj się to nie łączy ze sobą, nie? Tylko tak właśnie jest takie zaostrzone. Tu się będzie wszystko fajnie łączyło, ale w tamtym jednym, w tych narożnikach będzie właśnie tak na ostro zrobione, żeby to wyglądało po prostu lepiej. Znaczy to według mnie wygląda lepiej, według was nie musi, ale to ma się podobać przede wszystkim mnie, nie wam. W końcu ja to projektuję i ja będę z tego korzystał. Tutaj stawiamy jeszcze, tak? Tak to nie rób. Tak to nie, ale tak to się nie bawimy. No najgorsze to jest przybudowanie tego początku, nie? Tego kosza, zrobienia i tak dalej, bo już później jak będę miał taki, w cudzysłowie, bezpieczny grunt, na którym będę mógł sobie spokojnie działać, to mogę sobie od razu ustawić właśnie te rzeczy
które mi oświetlają, żebyście coś widzieli. To latarnia, która wskaże wam drogę. Dobra, tutaj ten kosz mamy. Dobrze, i teraz raz, dwa, trzy. No właśnie. Kurczę, jak to tu było. Dobra, tak na logikę próbując. Bo ja sobie tu robiłem taką rampę do skakania. Tak naprawdę. Choć tak naprawdę będzie tutaj, no, częściowo rampa do skakania, częściowo nie do skakania. Tak wiem, to skomplikowane. Dobra, tu zróbmy jeszcze ciach. Tutaj zrobimy w ten sposób. Ok, i tutaj to nam się fajnie połączy. Mamy git. Tu możemy zrobić nawet tak, mi się wydaje. I teraz możemy zrobić jeszcze rampę. Tylko nie pamiętam, czy na 2 czy na 1. Dobra, na 1, bo tu w końcu wchodzi ten, nie? Będę musiał co prawda jeszcze 2 ogarnąć, żeby się tu wspinać. Także może to na razie rozwalę i to zrobię na samym końcu. I w zasadzie to też, że mógł tu jakoś wejść teraz w trakcie budowy. A później będziemy to dalej kombinować. Dobra, i myślę, że tak naprawdę jeżeli chodzi o sam kosz, to możemy na razie zostawić. Możemy zejść teraz troszeczkę niżej, bo tam niżej będzie tego więcej i trudniej. Może ja wyłączę shadery. O, w ten sposób, żeby łatwiej nam było budować. Dobrze, jesteśmy centralnie na środku i tu możemy zrobić sobie coś takiego. Teraz możemy wziąć schodki, się też dla mnie wydaje się. Tutaj zrobić tak. Okej. Teraz zróbmy tak. Superancko. Teraz musimy podejść jeszcze w tę stronę. Dobrze. I teraz tak o. Daj mi to. Tu dajemy wszędzie chyba cosik takiego, jeżeli ja się nie mylę. Mamy to, dobrze. I teraz możemy tutaj dostawić raz, 2, 3 i 4. I to powinno być wszystko ok. Ok, teraz tutaj robimy o 1 w dół. Ciach. Mamy coś takiego. I teraz tu się będą zaczynały już łańcuchy. Tego, co się nie mylę, ja robiłem naprzemiennie. W sensie, że tak o, jeden robiłem tu robiłem jeden w dół, tu robiłem jeden w dół, a tutaj dawałem kolejny, żeby to było po skosie. Ok. Jak coś, to nie mój pies. I tutaj mamy tak o, jeżeli byście słyszali jakieś szczekanie, to nie był mój pies. Dobra, 1, 1, 2, 2 i mamy coś takiego. Teraz sobie tutaj dostawiamy 1. Bierzemy sobie znowu schodki. Schodki dostawiamy sobie tutaj w taki sposób oczywiście. Tak, to nie. Woda jest udało, to na szczęście się nawet nie spadnę. W sensie nie zginę się. Dobra, teraz tak o. Tu łańcuch. Tu jedno niżej, żeby wiecie, jest taka dysproporcja. Teraz tutaj dajemy jeszcze jednego kloca i nie wziąłem tych kloców, które będą mi potrzebne jeszcze, ale tutaj tu jest równo w tym miejscu, tak, równo w tym miejscu możemy postawić jeden taki. Dobra, i jeszcze muszę zejść na dół po kloce inne. Siup. Tu będziemy potrzebowali jednego tego. Git. I teraz tak o. Tu dajemy ciach i do tego jeszcze podłączamy latarnię, żeby to było fajnie oświetlone. Nie wiem, czy tych latarni nie będę miał troszeczkę za mało. Boże, powiedzcie, to postawi się tu? Nie postawi się tu! Nie postawi się tu! No to jeszcze jedno w dół. Dobra. Ciach. No i cały kosz wydaje mi się, że mamy względnie zrobiony. Cudnie, żadnego nie mogę podnieść. Wszystkie spadają na dół. Czyli co? Ten core mamy zrobiony, w sensie tą podstawę naszą. Jestem tu względnie bezpieczny i teraz mogę przejść do mięcha, czyli do przebudowy całego tego ustrojstwa. Na samą myśl mnie skręca. Dobra, ja nie będę wam przedłużał. Wrzucę to timelapsem i dodam tam swój komentarz. Także ze spokojem. Pierw zrobimy sobie ten trzon, a później zaczniemy robić balon i jeszcze oświetlenie do balonu i inne takie tego typu
rzeczy. Dobrze widzowie, wydaje mi się, że nie ma sensu wam reszty pokazywać tak krok po kroku, by zajęło to chyba z 3 godziny. Dlatego zaczynamy timelapse po prostu i zobaczycie, jak ja to będę przerabiał, a będzie to naprawdę długa droga. Także zaczynajmy. Jak widzicie, początkowo rozpocząłem budowę samego sypu lub jak to woli paleniska naszego balonu. Tutaj wymyśliłem sobie, że nie chcę mieć żadnych ścianek ani szkła, a zwyczajne płotki, łańcuchy, ogniska i klapy. No i właśnie to był pierwszy problem, który mocno mi wszystko utrudnił, ale ja to lubię sam sobie życie utrudniać, to już wiecie, nie? Dlaczego to był problem? No ponieważ w pierwszym projekcie nie zbudowałem ani ognisk, ani klap, co spowodowało, że creepery spadające w dół potrafiły wpaść mi do kosza i cały spód łącznie ze mną wysadzić w kosmos. Sama budowa na survivalu była nieco skomplikowana, bo niestety nie gram jeszcze na wersji, na której mogę latać na gaście, ale jakoś przy pomocy wody i dirtu i schodów udało mi się zbudować pierwszą część naszego balonu. Druga część to już była budowa samego balonu, czy tam czaszy, nie mam pojęcia jak to się fachowo nazywa, jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu, serio. Tutaj problemem był sam początek, czyli zrobienie tego spadku, zwężenia tego balona u dołu i wspinanie się przy pomocy wody. Mega irytujące i mega czasochłonne zajęcie. Zdecydowanie przydałby się tutaj ten gaz z nowych aktualizacji Minecrafta. Niemniej, jak już w końcu udało mi się wejść na optymalny poziom, to już wchodziłem i schodziłem przy pomocy wody od wewnątrz farmy i wybijałem jedynie ściany, wchodząc na kolejne etapy budowy. Teraz stwierdzam, że to był mój najlepszy pomysł w trakcie tej budowy, najbardziej optymalny czasowo. Bo jak miałbym wszystko budować, robiąc rusztowanie z dirtów koło tego balonu, to bym się chyba popłakał na tej budowie. Jeśli chodzi o sam balon, on nie miał być średniowieczny, a miał pasować do całego stylu naszego świata, czyli taki trochę fantazy. Dlaczego akurat ten styl? Ponieważ zapewnia mi on swobodę w budowaniu, dzięki czemu dom, który już zbudowaliśmy, może być taki trochę bardziej nowoczesny, wioska trochę bardziej średniowieczna, balon to już w ogóle typowe fantazy, a statek i grota piratów, którą zobaczycie wkrótce, jak już się uporam ze zbieraniem gunpowderu, to w ogóle odpał po całości. Szczególnie statek, serio. Jak zobaczycie, to po prostu rozwali wam banię. Wracając, moby również mogły się spawnować na samym balonie, stąd właśnie dodane lampy oraz pochodnie między ścianami farmy a ścianami balonu oraz na samej górze tego balonu. Nie mam pojęcia, czy poprawnie odmieniam słowo balon, nie? Niemniej, jak widzicie, zaczyna to wyglądać naprawdę kozacko, więc dokończmy sobie to budowanie już z pierwszej osoby. Ach, dobrze widzowie. 2,5 godziny później jesteśmy oto w tym miejscu i powoli kończymy budować ten balon. Dobra, zostało to i to. I całość chyba jest skończona. Nie jestem pewien na 100%, ale zaraz się dowiemy. Jak odejdę trochę dalej. Nie wiem jak według was, ale według mnie wygląda to naprawdę dobrze. Jeszcze tu muszę ogniska postawić. I tą wodę zabrać. I tutaj trochę oświetlenia porobić. To za moment. Dobra, latarnie podostawiałem tutaj wszędzie. I to co tam brakowało. Teraz muszę jeszcze... No właśnie, tylko jak ja to teraz wlezę. Dostawić tutaj, ogniska po prostu. Żeby creepery, które spadają... Czy ja mam gdzieś dirta pod ręką? Mam. Żeby creepery, które spadają... Po prostu automatycznie się... Tutaj... No rozwalały po prostu ogniska, żeby się po prostu paliły w ognisku, bo inaczej, jeżeli tego nie było, to te creepery przez tą barierkę przeskakiwały do mnie i detonowały się, także no było to bardzo niebezpieczne, szczególnie dla mnie w trakcie ekspienia, ale mam nadzieję, aż mi się ciepło zrobiło, mam nadzieję, że to załatwi sprawę. No i też dzięki temu mamy ten efekt dymu, który się tutaj unosi do tego balonu, czyli napełnia go ciepłym powietrzem i tak dalej, bla bla bla. Wiadomo o co chodzi. Dobra, na pewno muszę wziąć jeszcze ze sobą to. Wiaderko mogę iść na górę, ale jeszcze była furtka potrzebna dla mnie tego. No jestem pewien, że gdzieś miałem furtkę. Wróć, to nie była furtka, to był przecież schodek, ale ze mnie młot czasami, nie?
O, zgrozo. Dobra. No to tak o. Teraz trzeba zrobić szybki szachermacher, ponieważ... Chociaż wiecie co? Jakby to sensownie... Czekaj, ja na dole mam wiaderko z wodą, nie? Na pewno jeszcze jedno wiaderko z wodą mam. Otóż to. To sobie zostawię tutaj, żebym mógł szybko stamtąd uciec. Dlaczego? Ponieważ tutaj jak postawię sobie schodek, to odetnę sobie źródło wody, do którego mógłbym sobie wskoczyć, a to źródło wody jest mi potrzebne. Najpierw jednak muszę przejść się po każdym poziomie, oj tak, po każdym, i pogasić lampki. Dobra, to mogę zebrać i to mogę zatkać, chyba. Nie przemyślałem tego do końca. Dobra, zbieramy po kolei. Mam nadzieję, że się nie zaczną po prostu tutaj spawnować w sekundę. Nasze cudowne mopki. Mopki-bobki. Kurde, i chciałbym tutaj móc sięgnąć, o właśnie, żeby móc sobie zeskoczyć. Cyk, fajno. I teraz ja sobie tu zeskoczę, tu sobie otworzę. Cyk, cyk. I będę sobie tak zbierał po kolei. I ostatnia. Pyk. Czy tu coś jeszcze mamy? Nie. Dobra. To spadamy na dół. To zabieramy. Tu stawiamy od razu 2T i mamy z głowy. Chyba wszystko. O! Działa. Tylko to bym musiał też rozwalić. O! I o tym właśnie mówiłem. Tego jednego ogniska nie postawiłem. Widzicie? I to by się działo normalnie. Także tu bym miał naprawdę niezłe Kongo. Git. No i teraz będzie to z głowy problem rozwiązany. Będą te mopki ładnie spadały, a nawet jak spadną tutaj, to się po prostu podpalą i nie będzie większego problemu. Mogę pozabierać resztę rzeczy. To mogę zostawić, to mogę zabrać. Zaraz, chwila. Gdzie ja zostawiłem łóżko? Nie mówcie mi, że na górze. Zgubiłem kolejne łóżko. Awesome. No i teraz tu mogę sobie na spokojnie expić. Się zastanawiam tylko, czy nie mógłbym jeszcze właśnie tutaj tego dać. No i super. Wszystko działa elegancko, to mnie super fajnie chroni przed ewentualnymi nowymi ziutkami. W sensie, że nie zginę sam. A tu mam swój skok wiary i mogę się udać. Mamy balon oficjalnie skończony. Tylko tu musiał się oświetlić, żeby z kolei tu mi się nic nie spawnowało, bo tu będzie niezły mob grinder z kolei. Na szczęście trochę jeszcze mam tych pochodni. A, może tak być. Dobrze. No i teraz to wygląda kozacko. Patrz to, tu ładnie wszystko się świeci. Cały ten mój kosz. Tu z kolei też jest wszystko ładnie oświetlony balon. Nie, no teraz to jest złoto. Pójdziesz won! Łaku. Zarąbiście to wygląda. Kurczaki, ale kozacko. No tylko to gówno bym jeszcze chciał usunąć, ale to spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. A teraz muszę uciec do swojego domku, żeby jakoś to przeżyć wszystko. Dobrze widzowie, wydaje mi się, że mamy chyba wszystko w tym odcinku. Czy widać stąd mój balon? Nie, szkoda. Teraz akurat jak wcześniej nie chciałem, żeby ten Azkaban był widoczny stąd, tak teraz chciałbym, żeby ten balon był stąd widoczny, nie? Naprawdę, to by naprawdę świetnie wyglądało. I na pewno chciałbym wam trochę podsumować, ile czasu mi to zajęło wszystko, więc podejdziemy sobie jeszcze bliżej, żebyście mieli piękny widok na moje arcydzieło. Okej, nie no, zarąbiście wygląda ten balon, nie mówcie co chcecie, uwielbiam go. Serio, bardzo dobrze zaprojektowany. Nie no, widzu, złota i do tego się świeci. Może sobie trochę zooma, w ten sposób, żebyście widzieli całość. To tak, jeżeli chodzi o realizację tego, no to zaprojektowanie, zbudowanie tego na Creative'ie około 3 godzinki, bo tak raz po raz sobie siadałem, bo na strzała tego nie wybudowałem, ale średnio miałem też pomysł. Zebranie materiału, przede wszystkim wełna, ponad około, 700 coś było białej wełny, 300 coś zwykłej i jeszcze 100 coś niebieskiego betonu, do czego zbierałem kwiatki. I to jest hit, bo ja myślałem, że jeden barwnik równa się jedna
jeden beton, więc zbierałem tam 100 ileś tego barwnika. To było totalnie debilne, nie? Naprawdę. Mogłem pierw sprawdzić crafting. Wy chyba se jaja robicie. Bo jak oczko ma przymrużone i snajper jaki ty. Kurde, patrz go. Niemniej, sama budowa tego obiektu zajęła, tutaj już na survivalu mając gotowe wszystkie itemaski, zajęła około 3 godzin łącznie. Jakoś takoś. Do tego, no wiadomo, zbieranie materiałów i tak dalej, zaprojektowanie pewnie ze 3 godziny, tutaj ze 2,50, coś takiego wychodziło. No to liczmy 3 godziny zaprojektowanie, 3 godziny zbudowanie na survivalu, no i zbieranie materiałów, tutaj też bym liczył chyba między 2 a 3 godziny. Nie pamiętam dokładnie teraz. Między 9 a 11 godzin. Taką różnicę, taki zapas bym sobie dał, że tyle zajęło mi zaprojektowanie, pozbieranie materiałów i zbudowanie tego cudeńka, ale no lepsze to niż ten Azkaban, który wcześniej mieliśmy. No powiedzcie sami, no 100 razy lepsze. Teraz ta farma creeperów jest po prostu złoto, no przerobiłem farmę creeperów na po prostu cudo. No i teraz tylko pozostaje mi usunąć tą wieżyczkę i latać już tam tylko na elytrze, ale do tego potrzebuję prochu, który jest tam. Więc myślę, że w kolejnym odcinku, zanim przejdziemy do jeszcze większego projektu, to w pierwszej kolejności, i tak będę musiał nafarmić tego. Dobra, no to i tak będę musiał tam siedzieć. Będę potrzebował od ciula gunpowderu, żeby zrealizować kolejny projekt, bo będzie dużo wysadzania, wiesz, nie będzie full wysadzania. Cały odcinek będzie wybuchowy, mógłbym tak powiedzieć. Więc będę musiał tam na pewno sporo poekspić i jednocześnie pozdobywać tego, więc bym musiał jeszcze sobie grabież zrobić na miecz. Ale moim zdaniem wygląda to naprawdę git. Ocenka oczywiście jak zawsze w komentarzach bym potrzebował od was. No i oczywiście za to cudeńko łapka i subik. Łapka i subik się należy moim zdaniem, bo aż 80% z was nie subskrybuje mojego kanału. Widzu, ciebie to nic nie kosztuje, no weź zostaw suba ty. Nie bądź pała. Zostaw subika za taki ładny projekcik. Oczywiście dla wspierający. Ja o was pamiętam. Nie martwcie się. Wszyscy ci, co mają wspierającego za 15 zł lub więcej, ten projekcik macie w zakładce społeczność. Do pobrania. Mówię to na koniec, bo wiem, że wy oglądacie do końca. Dlatego mówię to na koniec, będziecie mieli to do pobrania, w sensie schemat tego, więc spokojnie będziecie mogli sobie zrobić na sensie. Nie no, kozacko to wygląda, jaram się fest. No ale nic, zobaczymy w kolejnym odcinku, także zostawcie suba, lajka, dzwona, ja się z wami żegnam, siema, cześć!